daje? Przede wszystkim daje niepowtarzalną okazję przebywania w innym środowisku akademickim, studiowania w inny sposób, w innej kulturze, nauczenia się języka. No bo nie ukrywajmy, w kraju, do którego się jedzie, będzie jednak konieczność nauczenia się kolejnego języka. I doświadczenie studiowania bądź praktyki za granicą jest ogromnym atutem w CV. Studenci, a później absolwenci, którzy mają takie doświadczenia, są na pewno dla pracodawców bardziej atrakcyjnymi kandydatami do pracy, ponieważ doświadczenie współpracy z osobami w środowisku międzynarodowym daje inny pogląd na pracę, inny pogląd na współpracę, a obecnie w międzynarodowym społeczeństwie i w tym nurcie wielokulturowości jest to, myślę, bardzo pożądane. Biuro Kształcenia Międzynarodowego to nie tylko Erasmus, to jest szeroko pojęte kształcenie za granicą, więc jeżeli trafi nam się student chętny do wyjazdu do Chin, to mamy oczywiście podpisane umowy jako uczelnia z uczelniami w Chinach, z uczelniami w ogóle w Azji, czy może być to kształcenie nie tylko w ramach Unii Europejskiej. Nasze biuro ma kontakt z przedsiębiorcami wtedy, kiedy pomagamy studentom znaleźć praktyki za granicą, bo staramy się, aby studenci odbywali praktyki w przedsiębiorstwach zagranicznych i wtedy faktycznie kontaktujemy się z firmami z zapytaniem, czy student nasz bądź absolwent, bo oferujemy też praktyki absolwenckie, czy może przyjechać na praktykę. Przede wszystkim taka osoba może wykonywać prace niewymagające ogromnego doświadczenia w firmie. Wiadomo, że jest to zawsze firma związana profilowo z kierunkiem studiowania, więc taki student ma podłoże, już ma jakąś bazę do pracy w takiej firmie. I firmy też często poszukują studentów z Polski, ponieważ na przykład chcą obsługiwać swoich klientów z Polski, prawda? Więc wtedy kandydat z Polski, ale już bez względu na to, czy jest to Polak, czy Ukrainiec, czy inny student, który studiuje na uczelni polskiej, z założenia według tej firmy ma wiedzę taką, jak dobrze obsłużyć klienta polskiego. Dlatego firmy chcą po prostu mieć praktykantów akurat z Polski. I język angielski i polski to są języki, którymi posługujemy się na co dzień, obsługujemy studentów w tych dwóch językach, to jest pewnik, ale obsługujemy studentów również w języku ukraińskim, w języku hiszpańskim, ale najciekawsze chyba jest to, że po blisko 10 latach działalności tego biura i biur, z których ono się wywodzi, zaczynamy się również posługiwać tymi językami, którymi posługują się nasi studenci. I na przykład studenci z Turcji wiedzą, że powinni przywieźć nie insurance, czyli ubezpieczenie, tylko tak zwaną sigortę. I student turecki wie, że po prostu on przywozi ubezpieczenie i nie zastanawia się, co oznacza insurance. W zeszłym roku nasze biuro obsłużyło blisko 1000 mobilności. W takim żargonie mówimy o tak zwanych mobilnościach, nie rozróżniamy tutaj, czy jest to student, czy praktykant, czy pracownik uczelni. Jest to blisko 1000 mobilności i jest to dużo. W skali Lublina nasze biuro obsługuje, myślę, że najwięcej mobilności w ramach programu Erasmus. Obsługujemy ich kilkaset rocznie. I jeżeli chodzi o przyjazdy studentów w ramach Erasmusa do uczelni, to w tym roku akademickim, a mamy zaledwie pierwszy semestr, jest tych studentów już blisko 300.